Dzisiaj wybieramy kierunek Azja, dokładnie Chiny i spółkę Tencent. Tencent to wielka korporacja, która ma międzynarodowy charakter, zajmuje się m.in. grami i technologią internetu. Spółka ma też mocny charakter inwestycyjny. Jest takim wielkim funduszem, który wykupuje najlepsze firmy na świecie. Oprócz tego zajmuje się też portalami internetowymi, grami, usługami internetowymi oraz systemami płatności. W Chinach mamy taką aplikację, która jest bardzo ważna dla Chińczyków. Chińczycy bardzo ją wykorzystują, jest to WeChat. WeChat daje nam możliwości płacenia, komunikowania się, wysyłania. Ma masę różnych rzeczy i Chińczycy cały czas ją stosują. Tencent jest spółką prywatną, ale dobrze, że wiemy, że wszystkie spółki w Chinach mają jakieś powiązanie z rządem. Po prostu nie mogą istnieć bez rządu. Rząd musi dać przyzwolenie, by taka spółka istniała. Nie inaczej jest z Tencentem. W Tencencie mamy 7 tysięcy aktywnych członków Komunistycznej Partii Chin. Więc nawet Tencent nie uciekł przed Komunistyczną Partią Chin. Jeżeli chodzi o spółki chińskie i taką wielką spółkę jak Alibaba, to Alibabę możemy określić jako kolos detaliczny, a Tencent jest kolosem cyfrowym, czyli zajmujący się wszystkimi aspektami cyfrowymi. Jest taka ważna cecha spółki Tencent, to powiązanie rządu ze spółką. Polega na tym, że rząd wykupił za pomocą złotej akcji Tencent. I tak naprawdę najważniejsze decyzje w Tencent będą podejmowane przez rząd. Rząd będzie mógł blokować niebezpieczne ustawy oraz przegłosowywać swoje pomysły. Jest to ryzyko dla inwestora, ale inwestując w Chinach po prostu to jest normalne, że każda spółka ma powiązania z rządem. Tencent stosuje też taktykę agresywnego wykupu. Wykupuje najlepsze firmy na świecie. I tutaj sektor gamingowy. Mamy takie firmy jak Ubisoft, Activision Blizzard, Discord Paradox, Epic Games i Riot Games. Oczywiście tych firm i studiów jest o wiele więcej, ale te są największe, jeżeli chodzi o wykup Tencent. Tencent ma też swoją przeglądarkę, taki odpowiednik Google. Jest to przeglądarka QQ i jest największą przeglądarką w Chinach. Najwięcej Chińczyków właśnie korzysta z tej przeglądarki. Kolejny dział, którym zajmuje się Tencent, to technologia chmurowa, która jest bardzo rozwinięta. Teraz Tencent działa tak, że zajmuje 3. miejsce, jeżeli chodzi o swoją technologię, Tencent Cloud w Chinach, a 1. miejsce jest Alibaba Cloud, 2. miejsce zajmuje Huawei Cloud. Za pomocą aplikacji WeChat nie ma problemu z wymianą telefonu. Wszystko mamy w chmurze. Po prostu wymiana, kupno nowego telefonu powoduje to, że otwieramy swoje konto WeChat i mamy tam wszystkie swoje kontakty, aplikacje, zdjęcia. Przenosimy po prostu to na nowy telefon. I tak to działa w Chinach. Tencent ma też swojego messengera, tak zwaną aplikację QQ. Posiada wszystkie funkcje
Messengera, którego znamy, jeszcze jest wzbogacone o taką funkcję jak Metaverse. Za bardzo nie rozumiem tej idei. Nie jestem zwolennikiem metaversu, ale jest to wprowadzane małymi krokami też w Chinach. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do wskaźników. I zaczynając od najważniejszego wskaźnika Dividend Growth 5-letni 21,10%, bardzo dobrze. 2 punkty tutaj spółka dostaje. My chcemy, żeby było minimum 10%, mamy 21. Altman Z Score 4,29, też 2 punkty ze względu na to, że chcemy, żeby zachowane było 3. Dividend Yield 0,45%. Tu chcemy, żeby było 2. Niestety nie ma. Jest 0 punktów. I na końcu ROE 22,58. Tutaj dostaje spółka 1 punkt. I sumarycznie Tencent otrzymuje 5 punktów na 6. Więc bardzo wysoko jest oceniana przeze mnie. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna i przed kupnem spółki bardzo dobrze jest poszukania informacji o nich wszędzie, gdzie się tylko da, nie tylko na YouTube, ale też na oficjalnej stronie internetowej, na blogach i dopiero po dobrym sprawdzeniu spółki można podjąć decyzję, czy chcemy kupować taką spółkę. Więc każdy sam musi zadecydować, czy chce mieć takie aktywo u siebie. Wskaźniki, które zostały wykorzystane w tym materiale, pochodzą ze strony Guru Focus oraz Seeking Alpha. I to wszystko, jeżeli chodzi o tą spółkę. Żegnam, Shaolin.